Jedziemy teraz na Zakopiane. Nie no, jedziemy na Zakopane, na Krokusy, na Dolinę Chochołowską. Jak widać już pięknie góry się rozpościerają ładnie. I wjeżdżamy właśnie teraz do Chochołowa. Jak możecie zobaczyć, możesz teraz powinien nagrać tę nam przepiękną drogę. Jest to jedna z najpiękniejszych wsi w Polsce. Pokaż tutaj naszym widzom. Ta wieś słynie jakby z takiego właśnie drewnianego miasteczka i tu wszystkie domy przy tej głównej ulicy. Chochołów też słynie oczywiście z jednej z najbardziej znanych term w Polsce, basenów termalnych. Jak widzicie, każdy domek jest z ładnego takiego drewna. Najlepsze jest to, że te domy nie wyglądają na tyle lat, ile tak naprawdę mają. Te domki tutaj naprawdę mają bardzo, bardzo dużo lat. I tu już nam powoli kończy. Widzicie, tu mamy jakiś dom cały z betonu. Tu już nam powoli się kończy to. I ten Chochołów cała ta wieś leży około 20 km od Zakopanego. Tak więc jak będziecie kiedyś w Zakopanem, to możecie sobie tutaj podjechać. Jak widzicie, tutaj takie ładne jakieś restauracje drewniane też. Naprawdę bardzo ładnie to wszystko wygląda. Jak się tu jedzie autem, to nie wiem, jakoś tak miło dla oka jest. Co jak widzimy, za wjazd rowerem jest opłata, ale można wjeżdżać rowerami. Taka jest mniej więcej kolejka. No tak na około 15 minut, 10 poczekania. Idziemy teraz do Doliny Chochołowskiej, na Polanę Chochołowską, a teraz jesteśmy na Siwej Polanie, tak? I weszliśmy, czekaliśmy może z 2 minuty w sumie w tej kolejce tylko. Jesteśmy na samym początku szlaku. Widzicie tutaj rowerki elegancko. Ładne takie domki drewniane. Idziemy. Trasa około będzie 2 godziny niecałe w jedną stronę do Polany Chochołowskiej. Zobaczymy, czy te krokusiki są w tym roku. No i w końcu dojechaliśmy. Jesteśmy już na Siwej Polanie, koło parkingu, za parkingiem w sumie żeśmy weszli. I idziemy na krokusy marcowo-kwietniowe. Zobaczymy, czy jeszcze w ogóle coś zostało, bo ponad w tym roku były już w lutym pierwsze krokusy. Tak widzicie, teraz fajnie sobie jeździ kareta z małżeństwem. Elegancko. Mega ładnie. No, w Dolinie Chochołowskiej byłem raz w życiu, ale nocą, więc nic nie widziałem. A tak widzicie, tak fajnie są te domki drewniane. I tam dalej będzie ich jeszcze więcej, jeszcze powinny być te krokusiki. Tutaj można kupić oscypka z ogniska za 4 zł jeden. Kasprzówka. A my idziemy tam, w góry. Jak widzicie, są też parki linowe w Dolinie Chochołowskiej. Tutaj widzimy pierwsze krokusiki. Już zaraz przy wstępie tutaj. Zobaczymy, czy będą dalej. Jak na razie to wyglądają tak, jakby były już lekko takie przydeptane. A ten wysoki chłopak, którego możecie zobaczyć, to Norbert Huber z naszej reprezentacji Polski w siatkówce. Na krokusowe weekendy zjeżdżają się tu tysiące turystów. To tu znajduje się pierwsze schronisko górskie, które odwiedził Jan Paweł II. Ani krokus dalej. I tutaj mamy malutkie, widzicie?
krokusiki, ale ogólnie to chyba nie będzie tych krokusów, coś tak nam się wydaje. Widzicie, to powinna być cała polana takich krokusików, ale nie ma, przynajmniej nie widzimy. Tutaj już właśnie krokusy skończyły, ale ładnie to wygląda. Ta polana, śliczna, z tymi domkami. Bardzo ładnie to wygląda. Piękna Dolina Chochołowska. I widzicie, bardzo ładnie są takie drewniane domki. Jak widzicie, dzisiaj jest niedziela i multum, ale naprawdę multum turystów. Bardzo fajnie tu jest, ładnie. 10 zł kosztuje wstęp, 5 zł ulgowy, tak więc jak macie jakąś kartę studencką, czy macie jakąś ulgę, to oczywiście weźcie sobie legitymację. Chociaż nam w sumie nawet nie sprawdzała. Paulina wzięła sobie i mi ulgowy po prostu. Ale już mam 27 lat, tak więc jeszcze na uldze. Nie no, jestem w miarę prawie że ogolony, tak więc. Idziemy teraz tam jest taki kościółek. Zobaczymy tam ten kościółek i może tam podejdziemy sobie jeszcze wyżej. Zobaczymy sobie polanę jeszcze z góry. I tu jak widzimy, teraz jest tych krokusików naprawdę cała polanka. 23 czerwca w 1983 roku papież Jan Paweł II przybył na krótki wypoczynek do Doliny Chochołowskiej. Został on ugoszczony w schronisku, a następnie wyruszył czerwonym szlakiem w kierunku Trzydniowiańskiego Wierchu na pieszą wycieczkę. No i myśleliśmy, że krokusików nie będzie, ale jak widzicie, troszkę tych krokusików jeszcze jest. Który jest dzisiaj, Paulina? Tak, jest dzisiaj 7. Dzisiaj jest 7 kwietnia, jak widzicie, jeszcze trochę ich jest. Ale tam wyżej już na polanie nie ma, tylko tutaj przy tych domkach. Widzicie, ludzie wypoczywają sobie na trawce, inni fotografują krokusiki. A my idziemy się przejść teraz takie kółeczko, około 10-minutowe sobie zrobić dookoła tej polany. I tam wyjdziemy u góry na kapliczce. Widzicie, tutaj krokusowy raj. Ładne są te krokusiki. Idziemy teraz sobie na kapliczkę. Jesteśmy już tu prawie że u samej góry, tam na dole jest schronisko. Ładne góry i te piękne domki tam. Jest to Polana Chochołowska. Śliczne miejsce. Pierwszy dzień jest taki bardzo ciepły aż. Ślicznie to wygląda. Ta drewniana kaplica na Polanie Chochołowskiej ma bardzo bogatą historię. Została wybudowana specjalnie dla serialu telewizyjnego Janosik. Po nakręceniu filmu pozostawiono ją. Później została poświęcona, wyposażona, a przed kaplicą wyrównano teren i postawiono ławki. Kaplicy nadano imię świętego Jana Chrzciciela. W sezonie turystycznym od czerwca do września odbywają się w nim msze święte o godzinie 13. Msza święta od czerwca do września. To jest jakiś frak papieski.
krzesełko. I wracamy teraz na dół sobie tej z kapliczki. Z powrotem na polanę, tam na dół, koło tych domków. Sobie teraz zjemy po prostu jakieś bułeczki i będziemy powoli się zbierać stąd. Ogólnie oceniam, że jak na to, że jest kwiecień, dokładnie 7. Myślałem, że tych krokusów będzie troszeczkę więcej tutaj. Chociaż tyle, że widzieliśmy je w ogóle, bo myśleliśmy już przez chwilę, że ich w ogóle nie będzie. Tak żeśmy się bali przez sekundę. Możecie jeszcze zobaczyć, jakie piękne tereny są dookoła. Cudownie tutaj to wygląda, naprawdę. Co ty, Pania, tam robisz? A, idziemy teraz na te ładne domki jeszcze raz. W sumie to a tu też jest mega ładnie. Zobaczcie sobie na drugą kamerę. Wracając do kapliczki, tłumnie robi się tu podczas odpustu na świętego Jana Chrzciciela. Wielu nowożeńców wybiera to miejsce, by właśnie tu powiedzieć sobie sakramentalne tak. Zrobiliśmy sobie teraz sesję z krokusami. Idziemy dalej. Już w sumie teraz będziemy jeść bułeczki. Mega ładnie. Tak jak widzicie, jest też takie miejsce, gdzie można sobie przyjść, posiedzieć wręcz wśród tych krokusików. I tutaj normalnie na legalu można to robić. Jak widzicie, ludzie sobie na kocykach tutaj siedzą wśród tych krokusów. Cudownie tutaj to wszystko wygląda, naprawdę. Bardzo, ale to bardzo mi się tutaj spodobało. Ta polana jest przepiękna. To miejsce wygląda, jakby tutaj, nie wiem, mogli normalnie Janosika kręcić na tych polanach. Patrzcie, jakie malownicze miejsce. Jakby ktoś potrzebował, przyjść na mszę świętego Jana Chrzciciela, Polana Chochołowska. To 24 do końca września, godzina 13. Tak więc koniec. Wracamy już do samochodu. Żegnamy się tutaj z tymi polanami, krokusami i tym wszystkim. Tutaj tak zwany slogan, czyli ani krokus dalej, czyli za te barierki tu nie wolno przechodzić. Pamiętajcie o tym, ponieważ później te krokusy są takie podeptane, brzydkie. I nic, w tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobał wypad na Dolinę Chochołowską i na Polanę Chochołowską. Idziemy do auta, czyli teraz z powrotem jakieś 2 godzinki marszu nas czeka. A te drewniane domki, które w ogóle widzicie tutaj jeszcze, jak Wam powiem, to mi się wydaje, że to po prostu kiedyś były po prostu dla owieczek. Pewnie tu miały takie jakby schrony, tu się wypasały na tych polanach, tak mi się przynajmniej wydaje. I tyle.
tak po prostu wyglądało kiedyś. Teraz tak sobie stoi po prostu już i jest jako taka ozdoba po prostu tych miejsc. Dobra, zobaczymy co tam jest w środku. O, śmieci są. To fajnie. No ale tak mi się wydaje, że tu właśnie kiedyś tymi drzwiczkami wchodziły sobie owce. No i spały tutaj. I na tej polanie się wypasały. To jakby ktoś się jeszcze właśnie zastanawiał, czy w ogóle jest schronisko, to tak, uspokoję was, jest schronisko, są ogromne kolejki i tak można kupić sobie piwko. Tak więc można sobie kupić piwko i sobie iść z nim gdzie się tutaj chce na tej polanie. Tam u góry właśnie, koło tej kapliczki można sobie usiąść, są takie fajne ławeczki i tam możecie sobie wypić to piwko, zjeść coś w tym schronisku i toaleta jest za darmo. A to ładnie jeszcze szumi tak rzeczka. Tak więc teraz wzdłuż tej rzeczki będziemy sobie właśnie wracać dalej na parking. Jesteśmy już na dole. Bardzo szybkie tempo z Polią narzuciliśmy, bo przeszliśmy całość trasy dwugodzinnej w godzinę. W równą godzinę żeśmy przeszli. I cała trasa, nawet wam powiem co do kroku, ile żeśmy zrobili. 22 260 kroków. I to jest 16 km zrobiliśmy. Tak więc jak widzicie trasa taka około 4 godzin tam i z powrotem. Plus tam jeszcze na takie krótkie zwiedzanie około tej godzinki tam, żeby tam sobie pochodzić, wypić piwko w schronisku i tak dalej. Widzicie, fajnie już taki zachodzik słońca się powoli robi. A nic, my z Polią pewnie pojedziemy teraz jeszcze sobie na termy. Mamy karty Fit Profit, to mamy 1,5 godzinki za darmo jeszcze termy. To pewnie idziemy sobie tak na spokojnie jeszcze stopy wymoczyć, żeby troszkę odpoczęły. No i będziemy jechać do Jaworzna. Będziemy jechać około 2,5 godziny z Zakopanego. No, tak więc dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę. Napiszcie jakiś komentarz, ponieważ jeszcze będą inne podróże z Tatr. I tyle. Zostawcie oczywiście też suba. Na razie, hej! Tam jest już zachód słońca, a my już na gorącym potoku